Partnerem tego odcinka jest Dom Maklerski XTB. Zachęcam do otwarcia rachunku demonstracyjnego. Link w opisie. Otwierając konto demonstracyjne wspierasz rozwój mojego kanału. Dziękuję. Witam serdecznie. Dzisiaj po południu szok. Co się dzieje z inflacją w Niemczech? To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, i oczywiście informuję, że wszystkie wykresy pobrane, by stworzyć ten wpis, pochodzą z dwóch platform, Xstation 5 i z Bloomberga. Zaczynamy. Szok! Co się dzieje z inflacją w Niemczech? Dzisiaj, na samym początku startu handlu w centrum finansowym w Londynie, w Nowym Jorku, mamy do czynienia z dyskontowaniem super ważnych danych, wstępnych danych o inflacji za grudzień w Niemczech. I to właśnie ta publikacja od samego początku tego dnia, ponieważ poznawaliśmy podczas sesji europejskiej dane cząstkowe, sygnalizowały rynkowi, co się może wydarzyć w Niemczech, a po godzinie 14 czasu europejskiego już rynek ma ostateczne dane i weryfikuje i dyskontuje te informacje popłynące z inflacji. Okazało się, że inflacja w grudniu w Niemczech, dane wstępne, okazała się być niższa niż zakładała mediana prognoz. Nie tylko w ujęciu generalnym Consumer Price Index, ale także w ujęciu harmonicznym i nawet tutaj ta inflacja o charakterze harmonicznym, która wyraźnie już wróciła poniżej poziomu 10%, jest w tym wypadku ważniejsza i widzimy, jak bardzo ładnie widać, że inflacja w Niemczech tworzy swoje apogeum, swoje ekstremum i zaczyna już spadać, tworząc swój szczyt i oczywiście cały 2023 rok będzie upływał pod znakiem dezinflacji. Będziemy obserwować, jakie są wielkie wpływy czynników, które wcześniej prowadziły do wzrostu cen, teraz będą prowadziły do spadku, plus oczywiście efekt bazy będzie powodował, że prawdopodobnie pod koniec 2023 roku inflacja zbliży się do swoich celów, bądź też będzie bardzo, ale to bardzo obniżona względem tych poziomów, które teraz obserwujemy, które jak widzimy na wykresach są najwyższe i tak od 40 lat, ponieważ inflacja w Niemczech nie była taka od lat 70. i to naprawdę jest bardzo wyraźne, duże wydarzenia, które ma swoje konsekwencje, implikacje dla oczywiście całej gospodarki. Więc co się dzieje z inflacją w Niemczech? Ona jest wyraźnie niższa. Dzisiaj poznaliśmy także informacje dotyczące tego, co może być głównym powodem tego, że ta inflacja tak spada. Niemcy zaczęli dawać wsparcie w grudniu dla nośników energii, stąd też ten komponent energetyczny, jak zobaczymy, jak rozbiła się ta inflacja na czynniki pierwsze, to właśnie ten komponent najbardziej się skurczył i prawdopodobnie on będzie wyraźnie zamierał do pozycji nawet deflacyjnych w 2023 roku, dlatego też ma inflacja bardzo duży potencjał, żeby się kurczyć. Więc naprawdę dane są niezwykle istotne. Zobaczmy, że dodatkowo na tym wykresie te komponenty inflacyjne są bardzo, ale to bardzo podobne do tego, jak kształtuje się inflacja w Polsce. Ten komponent związany z energetyką, który napędzał inflację w Niemczech, w Europie, ale także w Polsce, ponieważ inflacja ma charakter podażowy, przekształca się oczywiście także we wzrosty inflacji. Core to także widać na tym wykresie, ponieważ ta inflacja typu core także mamy tutaj do czynienia z jej kontynuacją tendencji wzrostowej. Natomiast jest bardzo prawdopodobne, że prędzej czy później ta inflacja także core zacznie wykręcać w dół i zacznie powielać zachowanie samej inflacji CPI i inflacji harmonicznej, tak jak to widzimy na tych wykresach. Więc te dane są niezwykle ważne, interesujące i oczywiście widzimy inflacja, która utworzyła swoje apogeum w Stanach Zjednoczonych w czerwcu, inflacja, która tworzy swoje apogeum na jesieni w Niemczech i prawdopodobnie na przełomie tego roku i poprzedniego roku inflacja utworzy także swoje apogeum w Polsce. Zjawiska inflacyjne przekształcą się w dezinflację. Być może niektóre komponenty wpadną w ogóle w deflację i 2023 rok będzie upływał pod znakiem dyskontowania wyraźnego spadku inflacji. Te dane są bardzo optymistyczne i sygnalizują bardzo duży optymizm, ponieważ to, co się teraz dzieje, będzie mnie rzutowało na przyszłą stopę procentową, na oczekiwania co do tego, jaka będzie trajektoria ruchów w polityce monetarnej
banków centralnych i oczywiście rynki finansowe, różne klasy aktywów będą musiały to zdyskontować. Jeżeli dodamy do tego, jeszcze dzisiaj poznaliśmy dane z rynku pracy z Niemiec i okazały się być one także lepsze niż zakładały prognozy, to jest sygnał, że to spowolnienie gospodarcze na razie jest bardzo płytkie i gdyby sumować te dane, ponieważ inflacja oddala perspektywę dalszych podwyżek stóp procentowych, myślę, że są bardzo pozytywne dla ryzyka i akcje mają wyśmienity pretekst ku temu, żeby rozpocząć na nowy 2023 rok od wzrostu. W ogóle rynek ryzyka ma potencjał ku temu, żeby wykorzystać te dane do ataku, do tego, żeby początek 2023 roku był wzrostowy. I teraz te implikacje do przyszłej stopy procentowej. Jak widzimy teraz, po tych danych, na pół godziny po tych danych makroekonomicznych implikowana stopa procentowa dla strefy euro spadła do poziomu 3,41 w swoim piku, gdy pod koniec poprzedniego roku było to 3,51, czyli 10 punktów bazowych. Te dane zmniejszyły oczekiwania co do podwyżek stóp procentowych, a dla Stanów Zjednoczonych widzimy, że ten spadek, ponieważ on 4,94 niecałe procent, to oznacza spadek o około 3 punkty bazowe, dlatego też nie dziwmy się, że tak wyraźnie zareagował euro-dolar na te dane makroekonomiczne i po prostu te dostosowanie widzimy także na obligacjach. Rentowności amerykańskich obligacji lekko spadają, ale zdecydowanie mocniej spadają rentowności niemieckich papierów. No i oczywiście może to implikować później swoje konsekwencje w postaci tego, że to giełdy papierów wartościowych w Europie będą się zachowywały zdecydowanie lepiej. Na razie widzimy, że początek roku jest dla amerykańskiego dolara bardzo dynamiczny. Sam euro-dolar spadając poniżej poziomu 1,0570 oznacza to, że wybija się z tej konsolidacji, która w ostatnich dniach, w końcówce 2022 roku miała miejsce. No i jeżeli teraz utrzymamy się poniżej tego poziomu, to będzie to zachęca do tego, żeby wykonać jakąś większą korektę na amerykańskiego dolara. No i oczywiście w oczekiwaniu na dane o inflacji dla Stanów Zjednoczonych, które poznamy w kolejnych dniach i to one mogą później zmienić tendencję znowu na euro-dolarze, jeżeli inflacja w Stanach Zjednoczonych spadnie mocniej niż zakładały prognozy. Dodatkowym czynnikiem, który sprzyja tezie o tym, że inflacja będzie zamieniała się w dezinflację, być może nawet w deflację, jest to, jak zachowują się ceny za przewóz konteneru 40-stopowego. Widzimy, że wróciły one do poziomów sprzed tych wydarzeń, nawet sprzed 2 lat, dlatego też te czynniki związane z łamaniem łańcuchów dostaw się zmniejszają i to także jest perspektywa ku temu, żeby wieścić, że 2023 rok przyniesie spadki dynamiki wzrostu cen, perspektywy dezinflacyjne będą się pogłębiały, plus jeżeli zobaczymy, jak bardzo mocno zaczyna rok spadkami cena gazu ziemnego, to jeszcze bardziej w Europie te procesy dezinflacyjne powinny mieć miejsce, więc naprawdę początek tego roku jest wyśmienity dla ryzyka. Moim zdaniem tak to powinniśmy interpretować. No i oczywiście konsekwencją tego na rynku surowców, czyli zachowanie amerykańskiego dolara nie pozwala na kontynuację tendencji wzrostowej na złocie. Widać, że górne ograniczenie klina zwyżkującego działa. Moim zdaniem utrzymanie się w konsolidacji na cenie miedzi także jest sygnałem, że tutaj popyt na ryzyko może chcieć cały czas atakować. Dopiero wybicie poniżej poziomu 8250 zinterpretuje negatywnie dla ceny miedzi. Natomiast jeszcze bazując na rynku walutowym, dla walut surowcowych warto zauważyć, że para Australia do Nowej Zelandii testuje średnią 200-sesyjną i tutaj także rynek będzie musiał się wkrótce określić na tych walutach surowcowych, w którą stronę podążamy i się ruszamy. To będzie miało oczywiście duże znaczenie. Jeżeli rynek walutowy będziemy rozbierać na czynniki pierwsze i będziemy szukać fair value, czyli godziwej wartości poszczególnych par walutowych, to widzimy, że Bloomberg wycenia taką wartość godziwą euro-dolara na poziom 1,1430, kabla na poziom 1,3531, dolar jena na poziom 118,35, a Australię do dolara na poziomie 0,7123. Więc jesteśmy widać bardzo wyraźnie oddaleni na większości par walutowych tych głównych od poziomu fair value. Najbliżej jest na kablu moim zdaniem do tych poziomów, ale i euro-dolar, jeżeli wróci do tendencji wzrostowej, powinien szybciej się, bardzo szybko zbliżyć się do tych poziomów, które są wyceniane jako takie poziomy godziwne, poziomy równowagi.
Jeżeli jesteśmy na rynku ryzyka, patrzmy na zachowanie Bitcoina. Na chwilę obecną nie widać tutaj, aby ten Bitcoin, kryptowaluta sygnalizowała albo ruch w górę, albo w dół na rynkach papierów wartościowych. Natomiast dzisiejsza sesja oznacza, że jesteśmy dokładnie rok od rozpoczęcia tendencji spadkowej na indeksach giełdowych, rok po rozpoczęciu spadków na indeksie Standard & Poor's jesteśmy 20% niżej. No i zobaczymy, czy te dane z Niemiec wywołają także reakcję na Wall Street, czy rynek wybije się nad opór 3900 punktów, czy też pokona wsparcie 3800 punktów. Te dane moim zdaniem faworyzują jednak scenariusze prowzrostowe i tak właśnie jak reaguje indeks DAX, który lepiej zachowuje się niż futures na indeks Standard & Poor's i to także pokazuje, że perspektywy dla europejskich akcji są w tym wypadku lepsze, bo wynika to z tej stopy dyskontowej, która jest brana przy wycenie spółek giełdowych pod uwagę. Perspektywy co do zysków widzimy tutaj, że zaczynają one zakręcać w dół, ale czy rzeczywiście przekształci się to w dyskontowanie jakiejś recesji, to także jest jedno z wielkich pytań na 2023 rok. Widzimy różnicę między Stanami Zjednoczonymi a dla spółek europejskich. No i oczywiście z ciekawostek na chwilę obecną Wielka Brytania to spośród tych 7 najbardziej rozwiniętych państw na świecie jest jedyne państwo, którego gospodarka nie odzyskała jeszcze poziomu PKB sprzed 2020 roku. Dlatego też widać, że ten kryzys kosztów życia, który został już określony jako to zjawisko, które teraz ma miejsce w brytyjskiej gospodarce, skutkuje tym, że po prostu wnioski są takie, że Brexit plus te wszystkie ostatnie wydarzenia nie udał się, nie był korzystny dla gospodarki. Dane już z tych ostatnich 6 lat to potwierdzają. I na koniec rynek krajowych aktywów. Szczyt inflacji w Niemczech zachęca do tego, żeby wieścić szczyt inflacji w Polsce. Dlatego też polskie obligacje wracają do średniej 200-sesyjnej z dużym prawdopodobieństwem jej pokonania. Zbliża się decyzja Rady Polityki Pieniężnej, o czym będzie wkrótce. I tutaj także raczej wystąpi presja na to, żeby łamać średnią 200-sesyjną, rozpocząć następną falę umocnienia polskich obligacji, właśnie licząc na to, że szczyt inflacji stanie się faktem. I oczywiście, jeżeli zobaczymy równolegle umocnienie krajowej waluty, a dzisiaj reakcją na spadki euro-dolara jest lekkie osłabienie krajowej waluty, jeżeli złoto znowu zacznie się umacniać, to w takiej sytuacji oczywiście będzie to wielka zachęta, by wieścić, że to właśnie kapitał z Wall Street, z City, z Europy, z Japonii, z innych krajów pakuje polskie obligacje pod sam korek, licząc na to, że polskie obligacje dają wielką stopę zwrotu w tym roku, że ta inflacja także w Polsce zacznie bardzo dynamicznie spadać. I oczywiście na sam koniec warszawski indeks WIG20, który rośnie także bardzo dynamicznie, dyskontując nie tylko te dzisiejsze dane makroekonomiczne, sygnalizujące w Polsce rozpoczęcie nawet procesu obniżek stóp procentowych w 2023 roku, ale także widzimy reakcję rynku na wczorajsze dane PMI, które także były bardzo pozytywne, zaskoczyły optymistycznie, więc tutaj inwestorzy, wydźwigując indeks na nowe wielomiesięczne maksima, sygnalizuje nam, że ma rynek ochotę ruszyć w kierunku poziomu 2000 punktów. Jeżeli dzisiejsze zamknięcie będzie nad poziomem 1800 punktów, najlepiej tworząc świecę dzienną bez większego górnego cienia, to taka perspektywa będzie jeszcze bardziej prawdopodobna. Ja osobiście przychylam się ku temu, natomiast poziom 1800 punktów jest dla mnie punktem odniesienia i według tego poziomu będę się pozycjonował mentalnie dla perspektyw na zachowanie indeksu WIG20. Natomiast dzisiejsze zachowanie moim zdaniem sygnalizuje, że za popytem stoją krajowi inwestorzy, a nie zagranica, chociaż oczywiście dopiero sesja amerykańska się rozpocznie. No i zobaczymy, jak Wall Street się pozycjonuje podczas pierwszej prawdziwej sesji w 2023 roku, czy dominuje popyt, czy też podaż. To może mieć także duże znaczenie. I oczywiście zachęcam bardzo gorąco do śledzenia wszystkich perspektyw i prognoz na 2023 rok. Tam na dole link w opisie i link w komentarzu są prognozy i przewidywania na 2023 rok, więc zachęcam do tego, żeby się z nim zaznajomić. Te materiały są dostępne dla każdego. Przypominam, na dole link w opisie i link w komentarzu.
Warto po prostu wiedzieć więcej. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, i widzimy się i słyszymy jutro o poranku. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam.